Britney bitch. No siema szwagry. Nie spodziewaliście się nas. Ja też się nie spodziewałem. Jest Boże Narodzenie. Dzisiaj Bóg się rodzi, noc truchleje. My świętujemy troszeczkę po swojemu. W górach. Zrobiliśmy sobie małą przerwę na kawkę. Teraz właśnie pijemy kawkę. Niestety z gazowanej wody, bo tylko taką mieliśmy, ale cóż. A co, robi różnicę? Nie. Smakuje jak kawa. Jesteśmy w miejscu, które nazywa się Lake District. Jest to park narodowy w Anglii. Na północy Anglii. Ja to może na mapie pokażę. To jest tutaj. No i Anglia. W głowach wielu ludzi Anglia uznawana jest raczej za brzydki kraj. Może tak jest, ale to raczej wydaje mi się, że gdzieś tam w miastach. A z racji, że jesteśmy już znanymi na cały świat youtuberami, Tak. youtuberskim obowiązkiem jest pokazać, że wcale tak nie jest. Anglia oprócz kierownicy po złej stronie ma też góry. Takie jesteśmy tutaj już od 2 miesięcy i przez te 2 miesiące na palcach jednej ręki można by zliczyć dni, że nie padało. I dzisiaj w noc truchleje nam się pogoda udała. Korzystając z okazji właśnie wyskoczyliśmy sobie w góry. I przeważnie jeździliśmy w góry walijskie, bo zawsze mieliśmy gdzieś tam bliżej. Tym razem po powrocie z Azji zamieszkaliśmy w innej części Anglii, więc mamy stosunkowo blisko tutaj, około 3 do 4 godzin jazdy samochodem. No i jesteśmy. Jest zimno, widać, ale jest słonecznie. Będziemy wchodzić tam. Góra się nazywa Pavejark, ale to znaczenia najmniejszego nie ma. Niedaleko stąd jest najwyższy szczyt Anglii, nazywa się Scafell Pike, ale my tam nie jesteśmy. Jesteśmy tutaj, ale też nie bez powodu, bo ja mam taką zajawkę. Włażę na takie rzeczy, scrambluję, czyli wdrapuję się. I tutaj jest właśnie scrambling. Tak jak idzie, tak nie wiem jak to powiedzieć, rysa. No a skąd to wiem? Bo mam książkę. Taką, dostałem od szwagrów na gwiazdkę od Mikołaja. Dzięki Kornelciuś, Natalciuś. W tym książku jest właśnie ta góra i ta trasa idzie tak jak pokazałem. Tylko że ja będę wchodził tam sam, bo Asia powiedziała, że jednak nie jest na tyle psychiczna, żeby tamtędy wchodzić. Dlatego najprawdopodobniej Asia sobie wejdzie tamtędy. Widzimy się na górze. Ja muszę przejść to całe jezioro dookoła. To nie jest taki typowy szlak do wchodzenia, to już bardziej dla takich wariatów. No i tak jak mówiłem, jesteśmy już tutaj nieco ponad 2 miesiące od naszej podróży po Azji. No trzeba było w końcu, że tak powiem, wylądować, pójść do pracy, zarobić pieniążki, oszczędzać na kolejną podróż. Jeszcze nie kończąc tamtej, w sumie już planowaliśmy kolejne. Narodziło się parę ciekawych pomysłów tak naprawdę, no ale to wiadomo, najpierw trzeba oszczędzić wystarczającą ilość hajsu, więc na razie nie będę mówił jakie to są plany, żeby nie zapeszać. Po powrocie z Azji miałem olać w sumie już YouTube'a. Co ja mam nagrywać? W podróży to wiadomo, więcej się dzieje, jest więcej wolnego czasu. No i jest o czym opowiadać, szczególnie jak się jedzie gdzieś w jakieś obce rejony. No ale po namowie ziomów Bartek w sumie mnie przekonał, pozdro, że fajnie się te filmy oglądało i powinienem kontynuować. Już skoro już tyle w to energii wsadziłem. No a z racji, jak wskazuje nazwa tego kanału, Rusz Żyć, my z Asią lubimy się ruszać. Mamy tutaj kilka takich fajnych, ciekawych spotów po Anglii, Walii. Nie byliśmy jeszcze w Szkocji, ale to planujemy jakoś może w tym nowym roku. Skoro i tak jeździmy w takie miejsca,
Więc pomyślałem, że chuj, próbuję, zobaczymy, czy ktoś to będzie oglądał. Także witajcie, to znowu my. A ja ogólnie lubię robić te filmy. Można powiedzieć, że karmię tym swoje ego trochę. Zapraszam do oglądania przy porannej kawce. Nie będą oczywiście te filmy wychodzić z taką częstotliwością jak wcześniej, gdyż do pracy chodzi. Raz na jakiś czas, myślę, coś się uda nagrać. Jeżeli ciekawi Cię, czym ów scrambling jest to po tłumaczeniu po prostu wdrapywanie się. Taka, jeszcze to nie jest wspinaczka. Dzieli się to na 3 levele, 1, 2, 3, z czego 3 jest najtrudniejszy. Chodzi o to, że można tu wchodzić bez użycia lin i asekuracji. Level 3, to już są takie bardziej wspinaczkowe fragmenty często na takiej drodze. To, co dzisiaj zamierzam wchodzić, jest to level 1, ale to z tego względu, że raz, rok czasu nie chodziłem po górach, a 2, muszę się troszeczkę oswoić. W zeszłym roku zrobiłem chyba jedną z najtrudniejszych dróg na Walii i to jeszcze zimą. Możesz sobie zobaczyć, mam to na YouTube. W tym momencie trzeba już bardzo uważać na to, co się robi. Także w pewnym momencie już się nie dało tamtędy zejść, więc ja musiałem iść do góry, mimo że bałem się. Zryło mi to beret po prostu, więc ten dzisiejszy wspin raczej uważam taki rozgrzewkowy, i chcę przyzwyczaić łeb znowu do wysokości. Po prostu wchodzenie i używanie rąk. Jest to żadna jakaś technologia. Ja oczywiście nie dla każdego, bo to jednak może tutaj nie, gdzie jestem teraz, ale przeważnie są to bardzo wyeksponowane trasy i jeżeli masz lęk wysokości, to raczej nie polecam. Na większość tych gór ogólnie da się wejść normalną trasą, ale gdzie tu zabawa wtedy? To nie jest tak, że ja się nie boję. Boję się, a szczególnie już po zrobieniu Dolmen Ridge na Walii, bo wtedy to się już naprawdę bałem. To było bardzo lekkomyślne z mojej strony, tamta wspinaczka, dlatego od tamtej pory już z taką większą, z takim większym dystansem podchodzę do tych gór. Lepiej się nie odwracać za siebie, jak się tu wchodzi. Dobrze, że w sumie Asia wybrała normalną ludzką drogę, bo jednak myślałem, że tu będzie mniejsza ekspozycja, ale jednak jestem mile zaskoczony. Ale warto dla takich widoczków. Ciekawe, jak to Asia. Zobaczymy, kto będzie pierwszy. Ja będę pierwsza! Ja! Muszę być pierwsza! Haha! Może będę biegła. Dobra, będę biegła. Jak coś, to nie biegłam. Jak na taką rozgrzeweczkę, to powiem, nawet ciekawie tutaj jest. Miałem schować kamerę, kurwa. Jesteś, Mesjasz. Patrzę na Asię właśnie. Ciekawe, jak sobie radzi. Jak już sobie tak idę, to nie mogę sobie po prostu iść, tylko muszę sobie dużo myśleć, bo jestem kobietą. Chciałabym się czymś pochwalić. To nie jest odkrycie, ale dla mnie jest. Napoleon wcale nie był niski. Nie był. To była tylko taka brytyjska propaganda. O, Patryk krzyczy. Halo? Widzę cię! Ile miał wzrostu? 168,6 przed chwilą sprawdziłam. Więc w sumie ziom był całkiem wysoki. Co nie? Kurde, Patryk jest już wyżej ode mnie. Dobra, to idę szybciej w takim razie. Ale idzie. Porusza się w górę. Tak właśnie sobie spędzamy z Asią czas, bo my to raczej takie aktywne zwierzęta jesteśmy. Więc jak jest tylko okazja, trzeba uważać. Jak jest tylko okazja, to my wychodzimy z domu po prostu. Tu trzeba uważać, bo jest lód.
a no nie ma za bardzo gdzie spaść, tylko na dół. Słyszę gdzieś Aśkę. Pewnie zobaczyła jakiegoś kwiatuszka albo ptaszka i się tam ekscytuje. Zamysł był taki, że chcemy zrobić przez kilka szczytów taką trasę naokoło. To może się wyrobimy, bo no Wigilia była wczoraj i się tak nakonsumowaliśmy pierogów wigilijnych, że no nie wstaliśmy o tej, o której zamierzaliśmy. Ja ogólnie myślałem, że to będą pierwsze święta bez pierogów dla mnie, ale Asia mi zrobiła niespodziankę i jak Patryś był w pracy, to Asia nalepiła pierogów i konsumowałem, aż mi się wąs trzęsł. Angielskie, walijskie i szkockie góry są przepiękne. Surowe, ale przepiękne. Szkockich co prawda jeszcze nie byłem. Mam nadzieję, że to się zmieni w tym roku, w nowym roku. Ale wiadomo, najpiękniejsze to są Tatry. Żeby nie było. Właśnie tak biegają wszyscy influencerzy hikingowi na YouTubach i Instagramach. Już mamy jutro. Nocowaliśmy w sumie na farmie. Mamy kury, gęsi, kaczki, krówki, prysznic, toaleta, obi! My zazwyczaj śpimy pod namiotem, ale z racji, że są święta, postanowiliśmy sobie dać troszeczkę luksusów i śpimy w takim kontenerze. Nie wiem co to jest. To jest jakiś stary wagon na bydło kolejowy, bo rozmawialiśmy z panią, która mówiła nam, właścicielka tutaj, że tutaj szła atrakcja kolejowa i nie wiem, chyba jej to zostało, nie wiem, ale mieszkamy w czymś takim. No i co jest najważniejsze, oprócz tego, że mamy łóżko i szafkę na ciuchy, to mamy piec i za niewielką opłatą po prostu od właścicieli kupiliśmy trochę drewna. No i w sumie Asia to wczoraj spędzała tutaj wieczór przy tym piecu. Próbowaliśmy rozpalić ogień wczoraj tutaj, ale no pizgało bardzo, więc się nie dało. Dlatego zrobiliśmy sobie grilla na patelni, bo tutaj też jest gazówka. Taka zwykła gazóweczka. Przyszedł mały Bobby tutaj do nas dzisiaj na kiełbaski. I ja nigdy nie widziałem tak szczęśliwego psa. Dałem mu kiełbaskę, to zamiast ją zjeść, jak normalny pies, to biegał z nią dookoła, tak się cieszył. Mamy namiastkę tropików też ze sobą. Pachnie jak Tajlandia. Tak myśleliśmy, co byśmy chcieli go wejść dzisiaj. Asia mi każe wejść na Scafell Pike, czyli ten najwyższy szczyt Anglii. No jak każe, no to będziemy tam szli. Albo nie, zobaczymy. O, to jest nasz Bobby. To jest od kiełbasek. Słuchajcie, on wygląda jak owca trochę. A tak tutaj wyglądają drogi. Jest w sumie miejsca tylko
jedno auto, więc lepiej nikogo po drodze nie spotkać. No i tak naprawdę jadąc takimi drogami, to wystarczy Ci, że auto ma 2 biegi, bo to w sumie jedzie się cały czas na 2. Na drogach często są takie bramy i dobrze mieć swojego parobka, który pójdzie i taką bramę Ci otworzy. Tak przewietrzyć, jak jest minus 100. Nie jedziemy jednak na Skaffelpike'a, bo wczoraj łaziliśmy po górach, to dzisiaj sobie połazimy po płaskim. Ale, bo się zatrzymaliśmy, oprócz tego, że trzeba zrobić zdjęcie baranką, to nie ma nic bardziej angielskiego niż te czerwone budki. Można je spotkać nawet w takich miejscach jak tutaj. I kurwa działa, ty! W Anglii jeszcze sobie możesz po prostu używać budek telefonicznych i być incognito. Tylko zastanawia mnie, czy... no bo to jest na kartę. I skąd się bierze karty? No ale tak, nawet na takim zadupiu jak tutaj budka telefoniczna jest. To jest taki, można powiedzieć, znak rozpoznawczy. Jak ktoś jedzie do Londynu, to no przeważnie robi sobie zdjęcie w takiej budce. Na zdjęciu tego nie widać, ale w Londynie te budki służą jako szalet miejski. Już się robi. Jest jeszcze jedna angielska rzecz. Cydr. Wywar z jabłek. To jest coś, czego mi brakowało przez ostatni rok w Azji. No ja nie wiem, czy w Polsce jest. Pewnie jest jakiś. Ale na pewno jest drogi. Cydr. No a tutaj nie jest drogi. Jakbyście kiedyś jechali do UK'a, to polecam skosztować. Ja sobie przyjemności odmawiał nie będę. Tym bardziej, że są święta. A z racji, że święta, to może życzenia, znaczy nieświąteczne, bo pewnie ten film nie ukaże się już. To może życzenia noworoczne dla wszystkich, którzy nas oglądają. Szwagry w nowym roku progresu i wolności, subskrypcji, jak najmniej. Jakichś dobrych książek paru przeczytanych, zdrowych kolan i pleców, też dużo miłości w życiu i dużo życia w miłości. To jest z piosenki akurat. To w sumie do tego miejsca chcieliśmy dzisiaj przyjść. Dzisiaj tak na spokojnie. I Asia mówi: o, tu chyba można pływać. Ja mówię: skąd wiesz? A ona: no bo jest znak, że nie można. Ja myślę, że to jest dobre miejsce na piwo. Nie powinniśmy tego robić. My ogólnie mieliśmy morsować. Taki był wstępny plan, bo to modne, a my też chcemy być cool. Nie będziemy morsować. Zresztą w Anglii morsować można cały rok. Wystarczy pojechać do najbliższego wybrzeża i sobie wskoczyć do morza. To nie trzeba wcale zimą. Kiedyś Aśka płakała w takich miejscach jak to. A teraz pa. Siedzi na zboczu jakiegoś klifu i se pije kakałko. W tym filmie to już chyba będzie wszystko. Można powiedzieć, że ten film jest takim trochę testem, że tak powiem. Chcę zobaczyć, czy to wypali. Jest jeszcze jeden powód, taki bardziej śmieszny, bo wiecie, na YouTubie się zarabia pieniądze. Patrzcie, gęsi na stole. I ja na tych wszystkich filmach z Azji youtuberskich gdzieś tam jakieś pieniądze zarobiłem. No właśnie powiem ile. Żeby wybrać pieniądze, dostać od YouTube'a, to trzeba jakiś tam pułap tych pieniędzy uzbierać. Nie wiem, czy to tak jest zawsze, no ale tam jest napisane, że minimum 60 funtów, czyli no niecałe 300 zł. Nie wiem, ile tam teraz funt stoi, no ale 60 funtów i jak już osiągniesz 60 funtów, to sobie możesz zrobić przelew i te pieniądze wygrać. I wyobraźcie sobie, że te wszystkie filmiki, które zrobiliśmy z Azji,
wygenerowały 59 funtów i 98 pensów. Dzięki temu, że obejrzeliście teraz ten filmik, Patryś i Asia zarobili i będziemy wydawać te pieniądze. Dlatego my na dzisiaj już kończymy. Kupiliśmy sobie właśnie zgrzewkę drewna od właścicieli tego tutaj miejsca. Będziemy rozpalać w kominku, robić sobie jedzonko i no pozdrawiamy wszystkich. Zapraszamy do oglądania. Raz na jakiś czas chyba będziemy sobie jakiś tam filmik dodawać, bo no ja to lubię robić. Tak jak mówiłem, karmię tym swoje ego, a my i tak robimy różne fajne rzeczy, więc jak się podoba, to proszę sobie oglądać, jak się nie podoba, proszę sobie nie oglądać. Szczęśliwego nowego roku. Nie będę się witać. No i później komentarze, za mało Asi, no to przecież próbuję. Robię co mogę.